Cześć, witajcie. Słowo wstępu na temat tego, co się dzieje. Otóż, jak wiecie, w zeszłym roku dłubałem przy rozrządzie. Wymieniona została pompa oleju, napinacze, popychacze itd. I z racji tego, że ta wymiana miała miejsce, doszedłem do wniosku, że sensowne będzie zainstalowanie takiego oto manometru wskazującego ciśnienie oleju, bo nie mam wskaźnika. Nie chcę na samej kontrolce do końca polegać, więc postanowiłem to zainstalować i zacząłem się za to wczoraj zabierać. Będzie z tego osobny film. Zacząłem się za to zabierać, ale niestety nie było opcji, żeby wyjąć tą śrubę, a tutaj jest miejsce instalacji tego manometru. A więc zmuszony byłem odkręcić wszystkie śruby tej pokrywki. Najpierw uniosłem bak i odkręciłem te śruby, ale jak poluzowałem pokrywkę, to niestety zauważyłem coś dziwnego. Nie wiem, czy to będzie teraz widać, ale znalazłem tam wewnątrz kawałek silikonu od nieszczęsnego odpowietrzenia, które uszczelniłem, które otworzyłem, bo ten rocznik akurat miał plastikowe i wyszło na to, że to nie był dobry pomysł uszczelnienie tego silikonem. One są ogólnie nieotwieralne i jak już wiedziałem, myślałem, że będę podchodził do tego tematu w tym roku i wymieniał te odmy, czy tam te odpowietrzenia i nawet tutaj mam kompletne zestawy nowego typu odpowietrzenia, już takie nie plastikowe jak są u mnie, tylko takie cuda z krótszymi śrubami, które znacznie ułatwią życie. Mam te zestawy i teraz jak już odkręciłem tą pokrywkę i zobaczyłem, że tam coś jest nie halo chyba z tym silikonem, podjąłem decyzję, że skoro i tak mam te odpowietrzenia, to zajmę się tym. Że w nawiązaniu do tego, bo jak już chciałem ten manometr instalować, w tym roku przejechałem się kilka razy i faktycznie wycieków już nie było tutaj z tych miejsc. Z tych miejsc tutaj pod cylindrem. Nie było tych wycieków, więc pomyślałem, że zainstaluję po prostu wskaźnik i będę jeździł, skoro nie cieknie, ale teraz jestem na takim etapie, że i tak muszę to robić, więc cóż, rozbieramy, będziemy wymieniać kompletne uszczelnienia jakby dolnej pokrywy Rockersa, uszczelnienie nowe damy niestety górnej pokrywy Rockersa i wymienimy odpowietrzenia, wymienimy o-ringi. No i mam nadzieję, że wszystko będzie ok i będzie można sobie śmigać bez żadnych wycieków ani innych tego typu opcji. No dziwne jest to, że też jak odpalałem gdzieś tutaj z okolic wydechu, jakby parował mi palony olej, więc może gdzieś tutaj to delikatna stróżka jakaś idzie, a ja tego nie widzę i po prostu śmierdzi. Dlatego bierzemy się teraz za robotę. Co zrobiłem do tej pory? Wczoraj udało mi się zdjąć bak. Oczywiście wyjąłem akumulator, całkowicie prąd jest odłączony. Zdjąłem bak, zdjąłem konsolę, tutaj ją odchyliłem sobie tak delikatnie, żeby była na swoim miejscu. Wyczyściłem bardzo dokładnie tutaj tą ramę, żeby nic nie wpadło do środka. No i co? I będę podchodził do demontażu pokrywek górnych. O wyczyszczeniu tego wszystkiego
Tutaj mamy informację, to jest informacja z serwisówki, jak odkręcać śruby, w jakiej kolejności jak i tylnego cylindra. Ja już tylni mam poluzowany, wyciągnę zaraz pokrywkę i przejdę do przedniego. Jak już Wam mówiłem, śruby są podkręcane, pokrywka jest wolna. Teraz spróbujemy jakoś ją stąd wydobyć. Pamiętajcie, żeby to wszystko wyczyścić, bo żeby ten syf nie wpadł. No to praca w ramie w tym touringu to jest naprawdę wyzwanie. Zobaczmy, co tu się uda osiągnąć. Trzeba ją tak delikatnie przekręcić, wtedy można coś wyćwiczyć. No mnie to łatwo wyszło, bo te uszczelki były świeże. Mamy pokryweczkę na wierzchu. Śrubkę odłożymy. Wrzuciłem to śruby sobie do środka i tak to odłożę do specjalnego pojemnika z oznaczeniem cylindra. Jak zwykle wyzwanie ze zorganizowaniem stanowiska do nagrywania. Słuchajcie, sprawa wygląda tak. Wzór na odkręcenie jest 1, 2. Teraz myślę, że będzie good. Dobra. Jeszcze raz wzór. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Tu jeszcze muszę zdjąć tą taką osłonę. Jakimś plastikiem będzie bezpieczniej. Muszę omijać kamerę. Poleć. Gruby towar wziąłem. Śrubokręcik. No niestety gdzieś po którejś wizycie chyba w serwisie mignęły resztę. Dobra, czapeczek wrzucamy do cylindra w przód. No i co teraz jedziemy? Słuchajcie, zgodnie z kolejnością mam 7/16 nasadkę, na przednim to jest easy peasy, bo jest więcej miejsca. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Najpierw popuszczamy, żeby po prostu nie pognieć tej pokrywki. Teraz to sobie wykręcę po prostu. Ok, mamy śrubki poluzowane. Zobaczymy, czy... A, tutaj też nawet się nie zdążyła zgrzać ta pokrywka jeszcze. Tutaj było trochę szczeliwa, trzeba będzie to wszystko ładnie wyczyścić, wszystkie gwinty, wszystkie otwory. No dobra, zdejmujemy pokrywkę. Ok, mamy to. Druga pokrywka. No niestety, ja nie używam 2 razy tych samych uszczelek. Wiem, że jest nowa. Praktycznie mogłoby zostać, ale no ja tak po prostu nie robię. Mam nowy komplet, założę nowy. Uważajcie na nie, bo są bardzo ostre, można się pociąć tym. Włożymy to do pojemnika. No i tak to wygląda wewnątrz. O ile tutaj
Jakiś widzicie, tutaj kawałek tego silikonu, to jest to, o co miałem obawy największe. Czekajcie, to wywalimy. Uszczelaczka, śmieci. A tutaj nawet coś tu zaczęło się wyciskać i w ogóle no nie wiem, jakoś nie do końca temu zaufać mogę. Tutaj nawet widzę już, widać kawałki tego silikonu, on gdzieś tu się skruszył i w ogóle, czekajcie, wezmę lampę. Tutaj nie widać, tutaj jakieś kawałki, no to się jakoś pod wpływem temperatury tutaj po prostu w samą porę. Ja dobrze jednak miałem czuja, że to tak nie zadziała. Jeżeli macie plastikowe, no nie otwierajcie ich. Użyłem silikonu wysokotemperaturowego i tak wyszło to słabo, poplaszczyło się to jakoś. No nie nadaje się to. Trudno, lepiej zainwestować i od razu to zmienić, bo później problem. I jeszcze na szczęście dużo nie polatałem, to chyba jeszcze aż tak się tutaj bałaganu nie narobiło, bo będzie trzeba to wszystko ładnie wyczyścić i to tak też zrobimy. Dobra. Ok, zanim jeszcze pójdziemy dalej, ważne jest, żeby wykręcić świecę. Wykręcimy je, żeby były prawidłowo przykręcone, więc to weszło. Wykręcamy obie świece, wkładamy je do odpowiednich, że tak powiem, pojemników. Później było wiadomo, gdzie mają trafić, które są świeżutkie, bo były też niedawno wymieniane tak naprawdę. Tutaj mam taki specjalny klucz. Specjalny klucz z taką gumą, który osłania tą porcelanę. Nie wiem, czy to będzie widać. No ale po prostu klucz do świecy. Nie pamiętam, to zaraz sprawdzę rozmiar. Tutaj tą cewkę zdjąłem, żeby było wygodnie pracować na przednim cylindrze. No siema. Ja oczywiście wcześniej to wszystko wydmuchałem sprężarką w okolicy gniazd, żeby tu nic złego się nie dostało do środka. I teraz to będzie nam potrzebne, żeby łatwiej było ustawić zawory w odpowiedniej pozycji. Ale mimo wszystko ja, jak to mówią, strzeżonego Pan Bóg strzeże, przykrywam te otwory dodatkowo tutaj sobie ściereczką. Muszę uciąć. Ja dodatkowo sobie to przykryję jeszcze tu ściereczkami, żeby przypadkiem nic tam dziwnego się nie wydarzyło, nic nie wpadło niechcianego. No i żeby to się nie zniszczyło, trzeba dbać. Okay. Dodatkowo wrzucamy 5. bieg. Ja mam 5 biegów, więc wrzucam 5. Wy jak macie 6, to wrzucajcie sobie 6. bieg. Trzeba kółkiem trochę obrócić, inaczej nie bardzo chcę wchodzić. O i się skończyły. Gdzie można ustawiać wszystko.